Chcę już zamknąć temat książkowej trylogii, więc dzisiaj pora powtórzyć sobie parę rzeczy z całokształtu. Co dokładnie działo się w trzeciej książce, jak to wpływa na całą trylogię. I tak po kolei. Charlie i Sammy to bliźniaki urodzone w 1980 roku, z czego Charlie została uprowadzona i zabita przez Williama w wieku 3 lat. Nienawidziła niczego, ale Henry nie mógł się z tym pogodzić i zwariował. Stworzył dyski percepcyjne, stworzył roboty Charlie, najwyraźniej przeraził swoją żonę w ten sposób, która odeszła. Henry chciał odzyskać swoją rodzinę, a Jen mówiła mu, że może to zrobić, ale jeżeli wróci do tego, co po niej zostało, do swojej żony i do swojego syna Samiego. Oni oboje wciąż żyli, ale szalony Henry musiałby odpuścić sobie Charlie, żeby móc do nich wrócić, czego nie zrobił. Wierzył, że tworzone przez niego lalki to była prawdziwa Charlie. Dzięki swoim silnym emocjom Henry stworzył zupełnie nowe życie, dał duszę lalce. Dziewczynka była czymś zupełnie innym niż nawiedzenie, była wyjątkowa, co fascynowało też Williama. Zabójca był tutaj rzeczywiście szalonym naukowcem, zafascynowanym duchami, remnantem, był zazdrosny o to, co stworzył Henry. Charlie miała 4 roboty, każdy z własnym schowkiem. Pierwsza książka mówiła o 3 schowkach z ubraniami dla coraz starszej Charlie, ale możemy się domyśleć, że nie chodziło tutaj tylko o ubrania, ale o następne roboty, ich ciała, ich części itd. W najmniejszym schowku siedzi obecnie Ella, czyli pierwsza Charlie. Można pomylić jedno z drugim, bo pierwsza Charlie nazywa się Ella, a nawiedzona lalka też nazywa się Ella. Gdy dziewczyna osiąga specyficzny wiek, przenoszono lalkę do następnego robota, a tam mieszała się stworzona przez Henry'ego dusza i jej stare wspomnienia z nowym robotem. Jak każdy robot był inny od poprzedniego, bo Henrym kierował różne emocje podczas ich budowy. Dziecko płakało, mała dziewczynka była przywiązana do ojca, nastolatka była dziwna, nie rozumiała wielu rzeczy, a dorosła kobieta była wściekła. Po samobójstwie Henry'ego Charlie poszła pod opiekę Jen, która jako jedyna znała sekret Charlie. Najwyraźniej to ona wymieniła Charlie 2 na Charlie 3. Nie chciała, żeby Charlie chodziła po świecie, bo wiedziała, że ewentualnie ktoś zauważy, że rozmawia z robotem, dlatego bardzo niechętnie wypuściła ją w pierwszej i drugiej książce do Hurricane. Zwykle żyła w pobliżu ciotki. Podczas zwyrodniałych Charlie czuła czymś obecność. Myślała, że to Sammy, ale tak naprawdę czuła 4. robota, dorosłą Charlie. Sammy żył normalne życie daleko stąd ze swoją matką. William próbował dorwać Charlie, którą był zafascynowany, ale po wydarzeniach z książki dorwał 4. Charlie, a potem zrobił z niej Elizabeth i przygarnął jako swoją córkę. W międzyczasie ciotka Jen zabrała Charlie i zaczęła się ukrywać przed Williamem i Elizabeth. Ewentualnie odnaleźli się i wydarzyła się 3. książka. Częstym pytaniem w temacie trylogii jest, jak daleko to było zaplanowane, bo wydaje się, że 2. i 3. książka rozwijały zupełnie inny wątek niż pierwsza. Bardzo prawdopodobne, że tak było. Pierwsza książka była jedną częścią, później zapowiedzieli trylogię, ale jednak dużo rzeczy wydaje się łączyć. Podoba mi się, że nowe The Freddy Files dosłownie cytuje fragment z pierwszej książki, który mówi, że Henry żył w innej rzeczywistości niż inni ludzie. To wyraźne nawiązanie do dysków percepcyjnych i Henry'ego opisanego w 3. książce. Tak samo 3 schowki były owiane tajemnicą, choć był to krótki wątek, który pojawił się w pierwszej książce i zniknął. Ella żyła w pierwszym schowku, była pierwszą Charlie. Sama dziewczynka we wspomnieniach nie miała też dostępu do tych schowków, były zamknięte, co było bardzo podejrzane, jak na nieistotny wątek. Nie wiem, jak bardzo było to planowane do przodu, ale jedną rzeczą, która wyglądała nie tak, jest William, którego w pierwszej książce Charlie w ogóle nie obchodziła. Może jeszcze nie rozumiał, o co chodzi, ale powinien szybko się domyśleć, że stoi przed nim osoba, którą zabił dawno temu. Ciężko powiedzieć, jak wiele mieli do przodu, ale jeżeli wymyślili to na miejscu, kiedy zaczęli robić trylogię, to bardzo mi się podoba, co Scott tutaj zrobił, jak wiele wyciągnął z tych poprzednich wątków. Naprawdę zrobił z tego spójną, ciekawą fabułę i masa poprzednich nieistotnych wątków otrzymała ogromne znaczenie. Ważnym tematem jest też sam Remnant. Pamiętam, że ludzie mocno nawiązywali do 4. schowka w temacie Remnantu, ale obecnie mało się o tym mówi. Nie wiem jeszcze, co mam myśleć o Remnancie z książek i jak się wiąże z Remnantem z gier, ale cała ta książka sprawia, że naprawdę muszę to szerzej przemyśleć. Na pewno zrobię na ten temat osobny odcinek. Możliwe, że źle interpretuję Remnant i książka może w tym pomóc, ale trzeba na to patrzeć bardzo z przymrużeniem oka, bo jak zawsze mówię, książka nie jest dowodem. W skrócie, książkowy Remnant jest bardzo prosty. Remnant to nawiedzony metal. Jeżeli metal przestaje być nawiedzony, traci właściwości. William po prostu dzieli duszę dzieciaków na części. Jeżeli weźmiemy metal z Freddy'ego i włożysz do innego robota, duch Freddy'ego kontroluje teraz 2 roboty. Nie złapiesz tym Remnantem cudzej duszy. Coś jak teoria z 2015 roku, że tutaj są nawiedzone częściami klasyków. Jeśli włożymy metal w człowieka, duch utrzyma go przy życiu i powstanie więź pomiędzy człowiekiem a duchem, tak jak Carlton rozmawiał z dzieciakami. Mógł ich do pewnego stopnia kontrolować, bo rozwalone części dzieci nic nie rozumiały. Książka też w dosyć sensowny sposób omawia coś, o czym od dawna mówiłem. Podgrzewanie metalu. Ludzie strasznie nie rozumieją tego, co znaczy Remnant przestaje działać pod wpływem gorąca. Nie mamy pojęcia, o jakiej temperaturze tutaj mówimy i postacie równie dobrze mogą stać w ogniu przez dłuższą chwilę i dusza jeszcze nie opuści ciała. William podgrzewał metal tak, że on się topił i to jeszcze nie była wystarczająca siła, żeby duchy odeszły. Temperatura musi być wyższa. Dlatego też Scraptrap mógł spokojnie uciec z FPS-a, nawet jeżeli stał w ogniu.
Tak samo Springtrap we FNAF 3. Nic skomplikowanego. Mogę też dodać, że przedmiot, który Baby znalazła na złomowisku, to najpewniej właśnie części klasyków. Właścicielowi złomowiska wydawało się, że coś się tam rusza, ale nie znaleźli żadnego ciała, bo ruszały się tam metalowe części. Tylko o to mogło chodzić w tamtym miejscu. Jeśli porównamy to do fabuły gier, Mike nie umarł, nie nienawidził swojego ciała, tylko duchy Phantomów utrzymały go przy życiu i prawdopodobnie wciąż utrzymują, bo nie wyobrażam sobie, żeby ciało Mike'a przeżyło to, co się wydarzyło. Problem polega na tym, że oznaczałoby to więź pomiędzy postaciami, że Mike i Phantomy widzieliby o sobie, a tak nie jest. Scrap Baby jest zaskoczona, kiedy widzi Mike'a, nie spodziewała się go tutaj, to jest niejasne. Wydaje mi się jednak, że książkowa wersja robi naprawdę dużo sensu i muszę to głębiej przemyśleć. Może nie do końca działam tak samo w jednym i w drugim miejscu, ale po prostu nawiedzony metal brzmi prościej, bardziej realistycznie niż metal po nawiedzeniu, niż duża przyklejona do metalu substancja, która może więzić następne dusze. Muszę to naprawdę przemyśleć. Jeśli mówimy o nawiedzeniach, to w książkach dzieci nazywają się Michael, Suzy, Cassidy, Fritz i Jeremy. Golden Freddy to Michael. Pozostałe 4 imiona to prawie nagrobki z FFPS-a, ale zamiast Gabriela mamy Cassidy. Nagrobki są najpewniej rzeczywiście imionami zmarłych dzieci w fabule gier. Fazbear Fright da nam jeszcze jedną historię o Suzy, żeby to przypieczętować, ale o tym będę jeszcze mówił. Nie zmienia to jeszcze nic w debacie Cassidy. Nie chcę tutaj tego omawiać na dłuższą metę, ale pamiętajmy, że chociaż Cassidy istnieje jako ofiara, to nie jest to imię dziewczynki z Golden Freddy'ego w książkach. Jest to po prostu imię randomowej ofiary. Jeśli chodzi o kobietę z zakończenia, nie mam za dużo więcej do powiedzenia niż to, co powiedziałem w poprzednim odcinku, ale mogę to streścić mocniej, żeby to było jasne. Kobieta to zdecydowanie Charlie, bo nie ma nikogo innego, kto mógłby tam być. Pytanie to oczywiście, która Charlie? Nie ma sensu, żeby to była trzecia Charlie, bo przynajmniej jedna dziewczyna wciąż była przebita przez nóż robota, a Charlie była w środku, więc musiałaby zepchnąć Elizabeth, żeby sama wyjść. Wiemy, że Charlie oddała Elle, więc najwięcej sensu robi tutaj to, że Elizabeth ma teraz Elle, a dusza i wspomnienia Charlie zostały zmieszane z nowym robotem i ta kobieta jest czymś nowym, połączeniem ich obu. Gdyby Charlie po prostu przeżyła, John nie wahałby się pójść za nią, ale zakończenie pokazuje, że jednak miało opory, nie do końca była to jego Charlie. Żeby jeszcze trochę dopowiedzieć o Elizabeth, ciekawostką są srebrne oczy. Czy pamiętamy, czy nie, pierwsza książka była o srebrnych oczach. Kiedy Charlie była mała, widziała straszny endoszkielet ze świecącymi srebrnymi oczami. Bała się tego robota. Pytała ojca, czy robota boli. I pierwsza książka insynuowała, że robotem o srebrnych oczach był Foxy. Ma on właśnie takie żółte, srebrne oczy normalnie i Charlie bała się tego robota najbardziej z nich wszystkich, jak ze sobą walczyli. Trzecia książka poda nam jednak inną odpowiedź. Endoszkieletem była czwarta Charlie. Henry próbował zrozumieć, co jest z nią nie tak, ale problemem było właśnie to, co dawało jej życie, wściekłość, którą Henry w nią wlał. Nigdy nie skończył robota i schował w schowku, dopiero William ją dokończył. Dlatego jest klaunem, podczas gdy Charlie to zwyczajny humanoidalny robot. Co najgorsze w tym wszystkim, endoszkieletowi świeciły oczy, bo cały czas był włączony, cały czas był świadomy. Kiedy Henry pracował nad innymi rzeczami, to tylko dodawało jej wściekłości, była odrzucona, inna i musiała na to wszystko patrzeć. W lokacji Williama była masa animatroników, nie tylko 2 Phantomy, był też clown, który pilnował lokacji, Baby Crawlers oczywiście, ale kiedy roboty zaczęły się zbierać na finalne starcie, były lalki z twarzami klaunów, nieposkładane cyrkowe zwierzęta i wiele innych postaci, które Carlton nie był w stanie ubrać w słowa. Najpewniej porozwalane szczątki endoszkieletów z minimalnym strojem. Krótko mówiąc, istniała masa robotów, które William stworzył, w które wlał remnant głównej piątki, które pilnowały lokacji. Większość z nich nie brała udziału w żadnych wydarzeniach. Protagoniści albo na nich nie trafili, albo w ogóle nie było w życiu, ale pokazuje to, jak dużo William bawił się dzieciakami, jak bardzo ich dusze były rozsypane na części. Nie myślał trzeźwo, kiedy były porozrzucane na tak dużo robotów. Ale z tego zestawu najbardziej podoba mi się Phantom Mengel. To na dobrą sprawę fuzja pomiędzy Phantom Foxym a Mengel. Robot może transformować się, raz być tym, raz być tamtym, albo zwyczajnym Phantom Foxym stojącym na scenie, albo z ciała wylecą mu pajęcze od nogi i zacznie gonić ludzi, wspinać się po ścianach. Chciałbym zobaczyć taki pełny design, bo nie byłoby to czymś prostym. To, co widzimy na plakacie książki, nie jest najlepszą interpretacją. Zwyczajny Mengel nie złożyłby się do kupy, bo widać by było jego cały endoszkielet, nie ma na swoich częściach stroju żadnych płytek. Phantom Mengel musiałby mieć na sobie masę płytek, żeby po złożeniu do kupy miało to jakiś sens, żeby nie było dziur w stroju. Naprawdę, chciałbym to zobaczyć. Z całej trzeciej książki mogę powiedzieć tyle, że podobała mi się znacznie bardziej niż słyszałem opinie na internecie. Jechali książkę na lewo, na prawo, marudy, zwłaszcza z powodu wielkiego twista z Charlie, ale wszystko zostało napisane w dosyć ciekawy sposób, dobrze mi się to czytało. Zgodzę się, że dziwnie się to czyta jako FNAF-ową historię, ale jeżeli zaakceptujemy to, czym ta książka jest, zaakceptujemy, że dostaliśmy już dyski percepcyjne w poprzedniej książce, to historia jest spoko. Bardzo ładnie przedstawili dzieciaki, przedstawili roboty, Henry'ego, wszystko miało sens pomimo tego, że było trochę wywalone w kosmos. Jeśli miałbym na coś narzekać, to pewnie na to, jak szablonowe były dialogi. Niewiele się działo, każde wydarzenie trwało z minutę albo 2. John i Charlie spotykają się na randce, przychodzą do restauracji coś zjeść, ale rozmawiają 2 minuty i wychodzą. Każdy dialog ma na celu wprowadzić jedną nową informację i koniec, rozdzielamy się.
Bardzo sztywno to wygląda według mnie, nie podobało mi się akurat to. Wiem, że sytuacja była krytyczna w ich przypadku, ale zawsze jakiś luz jest potrzebny, jakieś siedzenie ze sobą dłuższe chwile, jakieś mało potrzebne rozmowy, ale wszystko tutaj dzieło się skrajnie szybko. Wszystkie postaci były ciągle w ruchu 24 godziny na dobę. Wydawało mi się też, że walki z animatronikami były dosyć niesatysfakcjonujące, za proste trochę. Chwilę się pogodnili, a następnie bezbronny dzieciak złapał wielkiego robota w pułapkę i koniec wygrana. Tyle. Nawet jak skopali i zniszczyli zwyrodniałego Foxy'ego w drugiej książce, to wydawało mi się to bardziej ciekawe. Ale cóż, tak to wygląda. Bardzo zwlekałem z przeczytaniem tej książki, ale była fajna, ode mnie ma tak 7+/10. Nie uważam, żebym zmarnował tutaj czas, czy żeby Scott niepotrzebnie to wycisnął. Fajnie się czytało, historia była wyjątkowa i ciekawa, po prostu wyglądała dziwnie jako całość z grami. Teraz wychodzą Fazbear Frights i muszę zacząć je nadrabiać i wydaje mi się, że jest to ciekawszy kierunek, w którym Scott poszedł. Fazbear Frights dużo mówią o Agonii, więc chcę to przeczytać, zanim wyrobię sobie ostateczną opinię o Remnancie. Połączę to, co widzimy tutaj, z tym, co o duchach i nawiedzeniach mówi Fazbear Frights, bo wydaje mi się, że Scott chce bardzo to rozwinąć tematem Agonii. Zobaczymy. Książkowej trylogii to tyle. Nie będę do tego już wracał, więc dziękuję wam za oglądanie tej serii. Zapraszam do wypowiedzenia się i będę czytał komentarze, tak jak zawsze.